Jak wielką rolę w waszym życiu odgrywają przyjaciele? Często myślimy o przyjaźni jako o czymś oczywistym. Mamy wspólne zainteresowania, śmiejemy się razem, wspieramy się w trudnych chwilach. Ale przyjaźń to coś znacznie więcej. W dzisiejszym filmie dowiecie się, jak przyjaciele dosłownie zsynchronizowują swoje mózgi, dlaczego samotność jest jednym z największych wrogów naszego zdrowia i co możecie zrobić, żeby budować silniejsze, głębsze relacje z innymi ludźmi. Przyjaźń i synchronizacja mózgów. Zjawisko zbadane przez naukowców. Wyobraźcie sobie sytuację. Siedzicie z przyjacielem, oglądacie razem film lub słuchacie ulubionej muzyki. Nagle okazuje się, że wasze mózgi reagują w niemal identyczny sposób. Dosłownie nadajecie na tych samych falach. Czy to możliwe? Okazuje się, że tak. Naukowcy z Dartmouth College pod kierownictwem Tali Whitley przeprowadzili fascynujące badanie. Wzięli grupy przyjaciół i sprawdzili, jak ich mózgi reagują na te same bodźce. Uczestnicy oglądali filmy, a naukowcy analizowali aktywność w różnych obszarach mózgu. Wynik? Mózgi przyjaciół reagowały niemal identycznie. W szczególności zauważono zbieżność w korze skroniowej, odpowiedzialnej za przetwarzanie dźwięków i obrazów, oraz w korze ciemieniowej, która pomaga nam łączyć bodźce z otoczenia w spójną całość. Jak mówi Whitley, przyjaciele dosłownie widzą świat podobnie. Ich mózgi synchronizują się, co sprawia, że lepiej rozumieją swoje myśli i emocje. Dlaczego mózgi przyjaciół się synchronizują? Zastanawiacie się, dlaczego tak się dzieje. To zjawisko ma głębokie korzenie w naszej ewolucji. Ludzie są istotami społecznymi. Przetrwaliśmy jako gatunek dzięki współpracy i bliskim więziom. Synchronizacja mózgów to sposób, w jaki nasze umysły dostosowują się do osób, które są dla nas ważne. Jak wyjaśnia dr Caroline Parkinson z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Bliskie relacje wpływają na naszą percepcję i zachowanie. To dlatego spędzanie czasu z przyjaciółmi pomaga nam lepiej zrozumieć świat i czuć się bezpiecznie. To wyjaśnia też, dlaczego z niektórymi ludźmi od razu łapiemy o kontakt. Nasze mózgi są bardziej podatne na synchronizację z osobami, które postrzegają świat podobnie do nas. Jak synchronizacja wpływa na nasze życie? Synchronizacja mózgów przynosi ogromne korzyści. Lepsze zrozumienie emocji i myśli. Możemy łatwiej przewidywać, co myśli druga osoba, co pomaga w budowaniu głębszych więzi. Budowanie zaufania. Kiedy nasze mózgi się synchronizują, czujemy, że jesteśmy na tej samej stronie, co wzmacnia relacje. Wsparcie w trudnych chwilach. Przyjaciele, którzy myślą podobnie, są bardziej empatyczni i lepiej rozumieją nasze potrzeby. Brak przyjaźni. Poważne konsekwencje. A teraz przejdźmy do mniej przyjemnego tematu. Co się dzieje, gdy brakuje nam przyjaciół? Niestety samotność to jedno z największych zagrożeń dla naszego zdrowia. Dr Julianne Holt-Landstad z Uniwersytetu Brighama Younga przeprowadziła badania, które wykazały, że brak bliskich relacji może zwiększać ryzyko przedwczesnej śmierci aż o 29%. Porównała skutki samotności do wypalania 15 papierosów dziennie. Brzmi poważnie, prawda? Jak wyjaśnia Holt-Landstad, samotność wywołuje przewlekły stres, który wpływa na cały organizm, od układu nerwowego po serce. Ludzie bez wsparcia społecznego są bardziej podatni na choroby fizyczne i psychiczne. Podobne wyniki uzyskał John Cacioppo, psycholog społeczny z Uniwersytetu Chicago. Odkrył, że samotność zmienia sposób działania naszego mózgu. Aktywują się obszary odpowiedzialne za poczucie zagrożenia, co sprawia, że świat wydaje się bardziej wrogi i trudny do zrozumienia. Jak samotność wpływa na zdrowie fizyczne? Brak przyjaźni nie tylko wpływa na naszą psychikę, ale także dosłownie niszczy nasze ciało. Oto kilka przykładów. Układ odpornościowy. Osoby samotne są bardziej podatne na infekcje i choroby przewlekłe. Układ krążenia. Samotność zwiększa ryzyko nadciśnienia i chorób serca. Senator ludzie bez bliskich relacji często mają problemy ze snem, co dodatkowo osłabia organizm. Jak zauważa Susan Pinker, autorka książki Efekt wioski, relacje społeczne są kluczem do zdrowia i długowieczności. Ludzie, którzy utrzymują bliskie więzi, żyją dłużej i są szczęśliwsi. Przyjaźń jako lekarstwo. Na szczęście jest też dobra wiadomość. Przyjaźń działa jak naturalne antidotum. Spotkania z przyjaciółmi obniżają poziom kortyzolu, zwiększają produkcję serotoniny i dopaminy, a także wzmacniają nasze poczucie przynależności. Matthew Lieberman, neurobiolog, mówi: bliskie relacje są dla naszego mózgu tak ważne jak jedzenie czy woda. Bez nich nasz umysł cierpi. Przyjaźń pomaga nam lepiej radzić sobie ze stresem,
poprawia nasze zdrowie psychiczne i daje poczucie sensu w życiu. Jak budować silniejsze relacje? Jeśli czujesz, że brakuje ci przyjaciół, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by coś zmienić. Oto kilka prostych wskazówek. Inicjuj kontakt. Zrób pierwszy krok. Wyślij wiadomość lub zadzwoń do znajomego. Bądź autentyczny. Prawdziwe przyjaźnie opierają się na szczerości i zaufaniu. Spędzaj czas na wspólnych doświadczeniach. To właśnie one budują więzi i wzmacniają relacje. Dbaj o regularność. Silne relacje wymagają czasu i troski, więc pielęgnuj je każdego dnia. Przyjaźń to nie tylko emocjonalne wsparcie. To fundament naszego zdrowia, synchronizacja naszych umysłów i lekarstwo na samotność. Dbajmy o relacje, bo są jednym z najcenniejszych skarbów, jakie możemy mieć w życiu. Podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami. Jak przyjaźń wpłynęła na wasze życie? Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.